Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Dzisiaj mało znana na polskim rynku, ale na rynku europejskim czy światowym jak najbardziej, firma Inu i ich nowy model powerbanka BI B61. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o opakowanie, to mam informację o modelu BI B61 Powerbank. Wspiera Power Delivery 22,5 W, pojemność 10 000 mAh. Mamy również tutaj poglądowo pokazane zdjęcie urządzenia i na pierwszy rzut oka widać już, że ma wyświetlacz ciekłokrystaliczny. Coraz częściej takie dodatki się w powerbankach znajdują aktualnie. 3 lata gwarancji, tutaj o tym producent wspomina, i dystrybucja europejska poprzez Amazona, więc nie musicie ściągać tego sprzętu z Chin, tylko na Amazonie też można go zakupić bez problemu. Inertech to jest chyba producent sprzętu i jest to znany producent chociażby ładowarek do akumulatorów, więc jak najbardziej na plus, fachowcy w swoim fachu. Więc tutaj nie można mieć zastrzeżeń. Jeżeli chodzi natomiast o samo opakowanie, to ono jest stylizowane na produkty oczywiście sadownicze, białe, tekturowe opakowanie ekologiczne. Brawo, producent. Otwierając opakowanie, otrzymujemy trochę papierologii, instrukcja, podziękowania za zakup sprzętu, i to co najważniejsze, czyli sam powerbank, ale oprócz niego dostajemy fajny gadżet w postaci, słuchajcie, takiego pokrowca. Logitech dawał kiedyś takie pokrowce na swoje myszki. Tutaj też otrzymujemy dobry dodatek, tak żeby nam się nie niszczył powerbank. Brawo, producent. Sam powerbank i do tego jeszcze otrzymujemy kabel USB. On wcale nie jest taki bardzo krótki, słuchajcie. USB typu C do USB typu A z końcówkami zabezpieczonymi, więc jak najbardziej na plus. Sam powerbank. Jeżeli chodzi o parametry, to mamy je na tylnej stronie wyszczególnione. Jest to informacja o pojemności 10 000 mAh, 37 Wh, bo to jest chyba bardziej istotne. Mamy wejście Power Delivery na USB typu C, 5V, 3 A, czyli 15 W. Mamy też 22,5 chyba W, 9V, 2,2 A, to chyba będzie te 22,5 W, lub też 1,5 A i 12V, czyli 18 W. Tak możemy ładować, słuchajcie, ten powerbank, a rozładowywać możemy go na dwa sposoby, chociaż tutaj mamy informację o tych samych prądach, czyli od 15 do 18 do 22 watów, jeżeli chodzi o port C. Natomiast w przypadku pozostałych portów mamy 4,5 V, 5 A, czyli około 20 właśnie 2,5 W. 5V, 4,5 A to jest to samo. Jak również 9V, 2 A, czyli 18 W i 18 W, 12V, 1,5 A. Mamy wszystkie certyfikaty. Produkt jest oczywiście chiński, z Shenzhen Topstar Industry. Mamy adres do supportu Inu. No i w zasadzie to tyle. Jeżeli chodzi o materiał, z jakiego wykonany jest ten powerbank, na dole jest taki fajny gumowany plastik, który myślę, że nie będzie się rysował, a zapewnia miły uchwyt. Tutaj jest ciekawy dodatek, słuchajcie, możemy sobie telefon komórkowy chociażby oprzeć w ten sposób i ładując go oglądać na przykład Netflixa. To jest fajny dodatek, miło, że producent o takich rzeczach myśli. Wyświetlacz, słuchajcie, no niestety tutaj się będzie na pewno rysować i palcować, 78%, tyle w tej chwili ma pojemności, fabrycznie nowy. Fast Charge, czyli szybkie ładowanie, 22,5 W i porty, słuchajcie, porty to jest to, co
najbardziej w powerbankach jest interesujący. Widzę, że ten trzeci port też jest wyjściowy, więc w tym momencie mamy jeden wejściowy port do ładowania USB typu C. Fajnie, że producent tutaj z micro USB już zrezygnował. Natomiast możemy jak najbardziej korzystać jeszcze ze starszych urządzeń poprzez USB typu A, czyli mamy tak naprawdę 3 porty wyjściowe dostępne. Jeżeli potrzebujemy ładować kilka urządzeń, podładować, jak najbardziej taka możliwość jest. Tutaj też jak najbardziej na plus. Z boku mamy jeszcze włącznik, wyłącznik na boku obudowy. On wybudza nam też wyświetlacz. Jak widać, możemy sobie sprawdzić w ten sposób, czy ile mamy pojemności dostępnej. No wyłączyć się nie da, pewnie wyłączy się sam, natomiast możemy wybudzić ten wyświetlacz. Też ciekawe rozwiązanie. W dotyku naprawdę ta gumowana powierzchnia jest bardzo przyjemna. Tutaj jeżeli chodzi o jakość wykonania, nie mogę się do niczego przyczepić. O, wyświetlacz się wyłączył. Teraz włączamy i widzimy, jaka jest dostępna pojemność. Słuchajcie, teraz test obciążeniowy. Podłączyliśmy 2 urządzenia, tableta i telefon za pomocą 2 portów USB typu A i podłączę jeszcze pod USB typu C telefon, którym nagrywam w tej chwili. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować i czy ładowanie będzie przebiegać jednocześnie. W tej chwili podłączyłem również telefon, którym nagrywam i jak widzę, wszystkie 3 sprzęty się ładują. Tutaj widać nawet diodę. W przypadku tego urządzenia też się ładuje. No i jeżeli chodzi o telefon, musicie uwierzyć mi na słowo. Mamy już obniżony o 1% poziom baterii. Jednak 3 urządzenia trochę prądu pobierają. Stąd też trzeba liczyć się z szybszym ubywaniem procentów. Aktualnie ładujemy 2 urządzenia i spróbujemy podładować sam powerbank również. Mamy przeładowanie, ale teraz tak, jeżeli chodzi o telefon, dalej się ładuje. Jeżeli chodzi o powerbanka, tableta, również się dalej ładuje. A jeżeli chodzi o sam powerbank, to chyba też się, słuchajcie, ładuje, ponieważ wyświetla się w ten sposób. Jak widać, możliwe jest jednoczesne ładowanie i powerbanka, i urządzeń. Tutaj mamy jeden sprzęt ładowany, również ładowany jest tablet i sam powerbank także. Duży plus dla producenta. Proces ładowania powerbanka sygnalizowany jest poprzez miganie ostatniej cyfry i następuje proces uzupełniania energii. Wyświetlacz jest włączony. Podsumowując, czy warto rozważyć zakup tego produktu firmy Inu? Ja myślę, że jak najbardziej tak. Otrzymujemy dobrej jakości powerbank z wyświetlaczem, z 3 portami, które szybko ładują urządzenia. Na dodatek w dobrej obudowie, wysokiej jakości materiały, a dodatkowo otrzymujemy ciekawy pokrowiec, który na pewno przyda się podczas podróży czy wycieczek. Możemy też jednocześnie ładować telefon i oglądać jakiś stream na przykład na telefonie. Dajcie znać w komentarzach, jakiej pojemności powerbanków Wy szukacie. Czy są to powerbanki o pojemności 10 000 mAh, czy też większe 20, może 30 000 Ah. Jakie uważacie za najbardziej optymalne? Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, jeżeli do tej pory tego nie zrobiliście. Na sam koniec podrzucę Wam jeszcze parę ciekawych materiałów wideo do obejrzenia. Hej, hej, do kolejnego materiału.